A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Donald Trump grozi Hamasowi całkowitym unicestwieniem, jeśli nie odda władzy w strefie Gazy. Partia byłego premiera Czech Andreja Babisza wygrała wybory parlamentarne. Sędzia federalny wstrzymał wysłanie Gwardii Narodowej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykański rząd federalny będzie zamknięty co najmniej przez najbliższy tydzień. Demonstranci próbowali przedostać się do pałacu prezydenckiego w stolicy Gruzji. Pierwsza kobieta w historii Japonii może objąć stanowisko premiera. Poniedziałek, 6 października to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump grozi palestyńskiemu Hamasowi całkowitym unicestwieniem, jeśli organizacja nie odda władzy w strefie Gazy. Izrael miał zgodzić się na wycofanie się z części enklawy, co przewiduje amerykańska propozycja zawieszenia broni. Amerykański przywódca był pytany przez telewizję CNN o potencjalne konsekwencje, jakie grożą Hamasowi, gdy jego przywódcy jednak nie zgodzą się na liczącą 20 punktów propozycję pokojową. Trump odpisał w wiadomości SMS, że islamski ruch oporu zostanie wówczas całkowicie unicestwiony. W piątek prezydent USA poinformował o pozytywnej reakcji Hamasu na jego plany. Następnego dnia senator Lindsey Graham powiedział, że w rzeczywistości palestyńskie ugrupowanie odrzuciło propozycję ogłoszoną przed tygodniem przez Trumpa. Organizacja nie chce zgodzić się na całkowite rozbrojenie oraz oddanie władzy w strefie Gazy przez Palestyńczyków. Trump chce, żeby przynajmniej tymczasowo była ona zarządzana przez Międzynarodową Radę kierowaną przez niego osobiście. Izrael miał z kolei zgodzić się na wycofanie swoich wojsk na linię początkową, wyznaczoną we wspomnianym planie przez przywódcę Stanów Zjednoczonych. Siły obronne Izraela wstrzymały ponadto ataki swojego lotnictwa, co ma pomóc w wypracowaniu ostatecznego porozumienia z Hamasem. Trump twierdzi, że zaakceptowanie jego propozycji przez Palestyńczyków będzie równoznaczne z natychmiastowym wejściem w życie zawieszenia broni. Wtedy rozpocznie się również wymiana izraelskich zakładników przetrzymywanych od 2 lat przez Hamas na Palestyńczyków znajdujących się w izraelskich więzieniach. Partia byłego premiera Andreja Babisza wygrała wybory parlamentarne w Czechach. Lider ruchu ANO oczekuje, że utworzy rząd mniejszościowy popierany przez prawicowe ugrupowania. ANO zdobyło łącznie 80 mandatów w liczącej 200 miejsc Izbie Poselskiej. Na drugim miejscu z 52 mandatami uplasowała się centroprawicowa koalicja z Polu, kierowana przez obecnego premiera Petra Fiale. 22 posłów będzie miał współrządzący Czechami Ruch Burmistrzów i Niezależnych, 18 Czeska Partia Piratów, 15 Nacjonalistyczny Świt Demokracji Bezpośredniej, a 13 Prawicowa Partia Kierowców. Wbrew przedwyborczym sondażom 5% progu wyborczego nie przekroczyła lewicowa koalicja Stachilo. Babisz może wrócić na stanowisko szefa rządu po 4 latach przerwy. Kilka godzin po ogłoszeniu wyniku wyborów lider ruchu ANO spotkał się z szefami Świtu Demokracji Bezpośredniej i Partii Kierowców. Przewodniczący Świtu Demokracji Bezpośredniej Tomio Okamura jest zainteresowany wejściem do rządu. Jego nacjonalistyczne ugrupowanie oczekiwałoby przejęcia kontroli nad ministerstwami spraw wewnętrznych, obrony i transportu. Babisz uważa, że Świt Demokracji Bezpośredniej mógłby poprzeć jego rząd mniejszościowy w zamian za stanowisko przewodniczącego Izby Poselskiej. W niedzielę Babisz spotkał się z prezydentem Petrem Pawlem. Głowa państwa miała przekonywać zwycięzcę wyborów do kontynuowania czeskiej inicjatywy na rzecz dostarczenia amunicji Ukrainie. Zdaniem Babisza pomoc dla ukraińskiej armii nie jest obecnie przekazywana w sposób transparentny. Sędzia federalna wstrzymała decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w sprawie wysłania żołnierzy Gwardii Narodowej do Portland. Formacja w ostatnim czasie jest coraz częściej wykorzystywana przez republikańskiego polityka. Nominowana przez Trumpa sędzia okręgowa Karin Immergat uznała, że nie ma podstaw, aby żołnierze zostali wysłani na ulice największego miasta stanu Oregon. W jej opinii twierdzenia amerykańskiego przywódcy o odbywających się codziennie zamieszkach w Portland są nieprawdziwe, a wykorzystanie Gwardii Narodowej oznaczałoby wprowadzenie niekonstytucyjnych wojskowych rządów, czyli zatarcie granicy między władzą cywilną i wojskową. Immergat podkreśliła, że przypadki ataków na agentów federalnych służb imigracyjnych ICE i na ich budynki są niedopuszczalne, ale Trump opiera się na fałszywych doniesieniach. Polityk partii republikańskiej uzasadniał swoje działania wyniszczającą wojną w Portland, choć zdaniem policji uczestników zamieszek było niewielu i sytuacja była łatwa do opanowania.
W ostatnich miesiącach prezydent USA coraz częściej wykorzystuje Gwardię Narodową. W sobotę ogłosił wysłanie jej żołnierzy do Chicago, a wcześniej pojawili się oni w Los Angeles i Waszyngtonie. Trump uzasadniał ich interwencję koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w tych miastach lub umożliwienia służbom migracyjnym wykonywania przepisów federalnych i deportowania obcokrajowców przebywających w Ameryce nielegalnie. Zamknięcie rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych będzie trwało jeszcze przynajmniej przez najbliższy tydzień. Członkowie amerykańskiego Senatu nie mogą porozumieć się w sprawie jego ponownego otwarcia. Procedura zamknięcia rządu została wdrożona 1 października, a więc pierwszego dnia nowego roku budżetowego. To oznacza, że setki tysięcy urzędników federalnych zostało wysłanych na przymusowy, bezpłatny urlop. Z kolei sądy i placówki edukacyjne działają jedynie w trybie awaryjnym. Amerykańscy parlamentarzyści nie osiągnęli w ostatnich tygodniach porozumienia w sprawie tymczasowego przedłużenia obecnego budżetu, choć partia republikańska kontroluje zarówno Izbę Reprezentantów, jak i Senat. Kongresmeni ostatecznie przyjęli projekt tymczasowej ustawy o przedłużeniu finansowania rządu federalnego do 1 listopada. Największym problemem według portalu Politico jest aktualnie impas wśród senatorów. Lider większości w Senacie John Thune z partii republikańskiej spotkał się w tej sprawie z liderem mniejszości Kakiem Schmuerem z partii demokratycznej, ale rozmowy nie przyniosły żadnego porozumienia. Tak zwany shutdown potrwa tym samym przynajmniej przez kolejny tydzień. Dyrektor do spraw budżetu Białego Domu Russ Vought ostrzega przed poważnymi konsekwencjami zamknięcia rządu. Zapowiedział już cięcia w projektach infrastrukturalnych, a administracja prezydenta Donalda Trumpa ma rozważać przeprowadzenie masowych zwolnień wśród urzędników federalnych. Demokraci twierdzą, że za sytuację odpowiadają wyłącznie republikanie. Podobnego zdania według sondaży jest większość Amerykanów. Antyrządowi demonstranci próbowali wedrzeć się do pałacu prezydenckiego w stolicy Gruzji. Sprawujące władze gruzińskie Marzenie oskarżyło swoich przeciwników o próbę przeprowadzenia zamachu stanu. W centrum Tbilisi w sobotę zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Manifestacje zorganizowano przy okazji odbywających się w Gruzji wyborów samorządowych. Zostały one zbojkotowane przez dwie największe partie opozycji, która nie uznaje także wyników ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Przeciwnicy gruzińskiego Marzenia oskarżają ugrupowanie o blokowanie integracji kraju z Unią Europejską. Organizatorzy weekendowych demonstracji wzywali rząd do ustąpienia i przekazania władzy w ręce ludu. Część manifestantów starła się z policją, próbując przedostać się do pałacu prezydenckiego. Po wyłamaniu bramy zostali oni rozpędzeni przez funkcjonariuszy przy pomocy armatek wodnych i gazu łzawiącego. Łącznie w starciach rannych zostało 21 policjantów oraz 6 protestujących. Premier Gruzji Irakli Kobachidze uznał atak na siedzibę głowy państwa za próbę przeprowadzenia zamachu stanu i obalenia konstytucyjnych władz kraju. Wezwał on ambasadora Unii Europejskiej w Gruzji Pawła Herczyńskiego do zdystansowania się od protestów i potępienia zamieszek na ulicach Tbilisi. Według szefa gruzińskiego rządu unijny dyplomata ponosi szczególną odpowiedzialność za te wydarzenia. Sanae Takaichi została nową przewodniczącą japońskiej partii liberalno-demokratycznej. Objęcie funkcji szefowej konserwatystów oznacza, że najprawdopodobniej zostanie ona pierwszą w historii Japonii kobietą na stanowisku premiera. Partia liberalno-demokratyczna wybrała swoje nowe władze po niedawnej dymisji swojego dotychczasowego szefa. Shigeru Ishiba zrezygnował z funkcji szefa rządu oraz przewodniczącego ugrupowania 7 września, czyli kilka tygodni po historycznej porażce konserwatystów w wyborach parlamentarnych. 64-letnia Takaichi konkurowała o stanowisko lidera partii liberalno-demokratycznej z 4 innymi kandydatami. W drugiej turze partyjnego głosowania pokonała ona ministra rolnictwa Shinjiro Koizumiego. Telewizja BBC podkreśla, że Takaichi została wybrana na stanowisko przewodniczącej konserwatystów w 70. rocznicę powstania partii. Jej najważniejszym zadaniem będzie odzyskanie zaufania wśród wyborców po licznych skandalach oraz problemach gospodarczych. Dodatkowo partia liberalno-demokratyczna musi zmierzyć się z coraz poważniejszą konkurencją po prawej stronie politycznej. Nowa szefowa ugrupowania należy zresztą do jego najbardziej konserwatywnej frakcji. Japoński parlament najprawdopodobniej w połowie października rozpatrzy wniosek o wotum zaufania dla rządu Takaichi. Dotąd polityk w czasie swojej ponad 30-letniej kariery pełniła m.in. funkcję ministra bezpieczeństwa ekonomicznego, ministra do spraw handlu i przemysłu oraz ministra spraw wewnętrznych i komunikacji. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy?
Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.